Dzień dobry. No więc słuchajcie, jest poniedziałek rano. Tamten wyjechał tamtędy. Dziękuję, już tyle. Dobra, już idę. Idę! Volvo. Gdzie w końcu? Nie rozumiem. Czasami ta rozmowa na początku się nie klei, nie? Dobrze, więc tak, sprawdźmy teraz miejsce. Tu sobie robi trasa, się przetwarzam. Zobaczę sobie maila jeszcze. Przerwy w dostawie wody. To mi od razu przypomina historię, jak teraz był jeszcze jak w TAG-u pracowałam. Jak raz była awaria wodociągu i nie było wody w firmie. I ja pamiętam, że dziewczyny z biura, takiego księgowego, nie tego spedycyjnego, z tego księgowego, a nie było szefa, nie było szefowej, nie było szefostwa. I te dziewczyny stwierdziły, że w świetle prawa to one idą do domu, bo nie mamy dostępu do wody. A było dużo nas kierowców w tamtym momencie, akurat bo był poniedziałek chyba, jakiś tak było... się wszyscy kręciliśmy po biurze, zbieraliśmy się do wyjazdu. I te dziewczyny po prostu nie przemyślały, jak to brzmi dla nas, dla kierowców. A one z kolei, wiecie, no dziewczyny jak ta administracja. No po prostu bardzo mocno zorientowane w prawach pracowniczych. No i egzekwujące te prawa pracownicze. I pamiętam, że dla mnie to był taki mega szok, że jak można pracować w jednej firmie, jak po prostu różni pracownicy mogą mieć różne prawa. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o TAG. To chodzi o po prostu cały świat transportu, nie? Że ci, co pracują w biurze. Ja mam takie marzenie, mam takie marzenie, żeby znaleźć takiego właściciela firmy, ale już takiej większej firmy, żeby była, wiecie, duża baza, jakieś magazyny i tak dalej. I żeby zrobić kiedyś taki eksperyment, że o 9 rano, jak już tam wszyscy zaczną pracować, ogłosić, że dzisiaj mamy, nie wiem, inspekcję toalet, cokolwiek. Po prostu dzisiaj pracujecie, ale nie macie dostępu do toalet, do prysznicy, do niczego. To po prostu według mnie, ja myślę, żeby była wojna. Albo inny scenariusz takiego doświadczenia, że firma wprowadza płatne toalety. I za każde skorzystanie z toalety 1 euro, którą można wymienić na kawę z biura. Wyobrażacie sobie, co by było? Według mnie to by był cyrk. Wojna i trzaskanie drzwiami i wypowiedzenie. A my? My tak możemy pracować. Taki świat transportu widać. Już od lat. Gdzie my jedziemy teraz? Bo teraz się ładujemy, proszę Państwa, nie w samym Volvo, tylko w magazynie zewnętrznym. Tak widzę, że to działa. Tak, że czasami jest tak, a czasami może po prostu jak mają za dużo na miejscu, no to pewnie Polska Żegluga Bałtycka S.A. 315, no? Dobrze ten człowiek mówi, teraz zobaczyłem dopiero. Czyli Polska Żegluga Bałtycka to według mnie jest co? Polferis? Fajnie by było popłynąć Polferisem. Dobrze. Teraz sobie przypomniałam, że przecież miałam jeździć na mapach bez nawigacji. Kurde. Dobra, tutaj sobie przekopiowałam w aplikacji TomToma. Teraz już mi się nie chce wpisywać tutaj, tylko wrzuciłam tutaj. Widzicie, to jest fajne, że w tej aplikacji, jak macie w aplikacji adres, to tutaj o tak się wkleja. No i już mamy wszystko. I mamy pewność, że to jest trasa dla ciężarówki. Także jak coś, to jest aplikacja Go Navigation od TomToma i ona jest dla ciężarówek. I ona, proszę Państwa, kosztuje około 300 zł na rok. Więc dużo taniej wychodzi niż ta. Natomiast te urządzenia są naprawdę mega wysokiej jakości i ona Wam posłuży na długie lata. No ale ta stacjonarna, no już kosztuje prawie 2000 zł. Ale jeżeli macie ochotę kupić, czy tę aplikację, to pamiętajcie, że u mnie raz na jakiś czas są kody zniżkowe. I te kody zniżkowe potrafią być dosyć duże. Więc śledźcie, bo będziemy jakąś teraz akcję robić z TomTom, więc śledźcie. Jeżeli nie jesteście przekonani do tego, czy jak Was będzie prowadził ten TomTom, no to ja zalecam pierwsze sobie kupić pierwsze sobie wypróbować, bo przecież są dni darmowe używania, wypróbować sobie pierwsze aplikacje, TomTom Go Navigation dla ciężarówek, a wtedy, jak Wam się spodoba, a gwarantuję Wam, że się spodoba, no to się przerzucić na to urządzenie. Jedziemy na załadunek.
No dobra, zobaczmy, o co tu chodzi. Tu wjeżdżamy. Trax 2. Czyli jak wjechaliśmy, to na prawo i na lewo. No tak to wygląda, widzicie? Takie, no, tak się kojarzy ten magazyn. Może jak tam w Volvie już mają towar do wypuszczenia, a jeszcze nie ma ciężarówki, no to przerzucają do magazynu zewnętrznego i ciężarówka podejmuje już stąd. No dobra, tylko office. Aha, już widzę też. Czasami jest tak, że jak się dostaje zlecenie i dostaje się spot, to jest jasno zaznaczone, że absolutnie nie wolno przyjeżdżać tam wcześniej. I dla takiego kierowcy jak ja, czy ty, no to jest w ogóle niezrozumiałe. I powiem wam szczerze, dla mnie to nigdy nie było zrozumiałe, dlaczego rzeczywiście nie można przyjechać wcześniej. Jeżeli ja się ze wszystkim wyrobię, no to wiecie. Ale to wynika z tego, jak się później dowiedziałam, że firmy mają swoje KPI-e. Czyli takie, powiedzmy, systemy mierzenia nie wartości, tylko quality, jakości serwisu. Więc tam jednym z czynników właśnie jest bycie punktualnym na załadunkach, rozładunkach. I ta punktualność zazwyczaj w firmie, żeby tam klient nie chciał znegocjowywać stawki, ona tam musi być na poziomie bodajże minimum 95%. Ale niektórzy mają po prostu takie pisane umowy, to myślę, że raczej chodzi o jakieś takie dużo mniejsze firmy, że można mieć negatywną punktualność, nie negatywną po prostu czasowość. Czyli niektórzy klienci mogą liczyć to, że ja przyjechałam 2 godziny wcześniej na załadunek, jako nieterminowość. Więc świat transportu potrafi być bardzo różny. Myślę, że firmy, które właśnie naciskają na taką naprawdę terminowość, jak jest tutaj okno załadunku czy rozładunku, to nie można być ani tu, ani tu, trzeba być po prostu tu. Wydaje mi się, że to są takie firmy, które mają taką, wiecie, małą przepustowość i mają mało miejsca dla ciężarówek. I jak się przyjeżdża, wiecie, te firmy, to jak się przyjeżdża, to się stoi na drodze, bo nie mają parkingu, albo mają jedno miejsce parkingowe na firmie i tyle. Więc jest to trochę zrozumiałe. Z drugiej strony ciężarówka ma tyle do przejechania i to jest czasami na tyle rzeczy do przeskoczenia, żeby dojechać na terminowo, że to jest trudne dla kierowcy. A są takie firmy, które potrafią właśnie ukarać za taki przedwczesny przyjazd. Więc to mówią, kto w transporcie pracuje, ten w cyrku się nie śmieje i coś w tym jest. Patrzcie, jak mają dobrze poprowadzone. Od parkingu tam był znak, tu jest znak. Jest ścieżka i tu jest znak. To przykład dla firm, jak to trzeba robić, żeby się kierowca nie gubił. I dalej jeszcze tutaj, widzicie? Żeby nie się zastanawiać. To tam. Dobra, już mi jeszcze nie doszłam do auta. Dostałam karteczkę, o taką. A już chłop zajechał. Już mi każe jechać. Chyba mi każe jechać, nie? No w końcu nie wiem, czy mi kazał. Czeka! Czekaj, jada! No więc słuchajcie, nic z tego nie będzie z filmowania, bo pan powiedział, że on w sumie nie chce być w kamerze, więc idę się ładować, ale z tego załadunku, z tego nie będzie! Ale przygotowanie do załadunku, takiego nie ma, to nie problem. No dobra, jesteśmy już po załadunku, teraz niektóre palety takie sobie spięłam, niektóre nie, bo były lżejsze, więc teraz trzeba dokończyć dzieła. W sumie to zaczniemy od przyczepy, bo mi te drzwi tam cały czas latają, strzelają. Spodnie spadają. Jakiś metal. Sam raz wygląda na taki, co by chciał się wbić w koło. Jak się ma załadunek takich wysokich palet, to najlepiej jest sobie po prostu stąd pasy przerzucić górą, zahaczyć i wtedy je ściągnąć właśnie. Te palety u góry nie mają ostrych krawędzi, więc ja tam narożników nie podkładałam, ale normalnie to by trzeba było raczej.
Żeby zamknąć, to muszę plandekę przyciągnąć. Żeby przyciągnąć plandekę, już lepiej pasy zapiąć i założyć wszystko. Tu mam zrobione. I będzie tak. Nie wiem, czy nie było, żeby było lepiej tutaj to spiąć. A, dobra. Jak już jest, tak jest. Tam na początku właśnie mam takie lżejsze palety. Tutaj na osie załadowaliśmy te cięższe. Z ciągników. Tutaj w sumie te takie plastikowe, więc już jakoś mocno nie dociągnę, no ale nic. Żeby tego nie połamać. Prędzej trzeba było w sumie, myślę sobie, założyć te pasy. Jezu, te drzwi to już mnie wkurzają. Siedzieć. Trzeba było pewnie prędzej bardziej na te drewniane już zostawić, a tamte zostawić luzem. No ale trudno, już teraz tego nie zmienię. Ta waga nie jest też tak naprawdę aż taka duża, więc... I trochę, wiecie, na granicy, nie? Jakby się uparł, to bez pasów też mi się zdaje, że nie byłoby tutaj krzywdy jechać, natomiast... No dobra. Nie wiem, że tu mam. Dobra, powiem wam, dlaczego nie będziemy zakować tamtego. Z tego względu, że tutaj dość mocno wystaje pas. I ja jego będę musiała mocno zacisnąć, żeby móc tak naprawdę założyć te deski. Co oznacza w praktyce, że jak tutaj będzie mi tak naprężać te wszystkie deski, to jeżeli będę miała za bardzo przesunięty panel w którąś stronę, to nie będę mogła już go przesunąć górą, wiecie? I wtedy górne deski mi nie będą wchodzić, więc zrobię sobie tutaj, co mam zrobić. I dopiero jak sobie tam dopasujemy też lewą stronę, będziemy działać na... Czekaj, czy ty teraz nie siądziesz? Oczywiście, że nie chcesz siąść. Teraz jeszcze bym chciał połamać drzwi o to. Ten wiatr potrafi wkurzać, powiem wam. Ja sobie potrafię z nim radzić oczywiście. Natomiast nie zmienia to faktu, że wkurza. Kurde! Zawsze jak jest opór, to jest to. I to sobie można po prostu ściąć. Chodź tu. Musimy na opór. No, mam cię. Koniec. Więc mi nie będziesz tutaj się bujać. Trzaskać. Dobra. Jak ustabilizowałam tył już drzwiami, no to tutaj też nie powinno być problemu. No dobrze, ja ci teraz pokażę. Ty mi to będzie życie jakieś. Słuchajcie, jak mam plandak, wiatr porywa plandekę, to można chodzić tam i z powrotem nieskończoność. Nawet biegać. A i tak możecie nie zdążyć, więc pokażę wam na to łatwy sposób. No czekajcie, bo teraz mi nie może zajść pod gumę. Jeszcze raz. Idzie.
pod gumą. Patrzcie, zakładacie sobie i tą pierwszą klamerkę tutaj zapinacie i on już wam nie porwie. Ta klamerka nie może być tak też super ciasno zrobiona, bo teraz jak ją napinamy, to żeby prądeka podnieść i mogła przesunąć. Nie potrzeba naprawdę ciasnego zapięcia. No i już. Z każdym wiatrem sobie można poradzić, natomiast raz trzeba wiedzieć, takie małe właśnie sposoby, a dwa, że potrzeba cierpliwości do wiatru. Wciąż uważam, że gorszy jest mróz. I wtedy ta plandeka jest naprawdę sztywna. A jak na przykład jest mocny wiatr i trzeba przerzucać pasy, no to sposób polega na tym, że trzeba rzucać zgodnie z wiatrem. Więc jak tutaj będzie mi na przykład wiał wiatr w przeciwną stronę, to ja bym sobie te pasy po prostu z klamrą przerzucała z tamtej strony. Proste. Idziemy dalej. Dobrze, przechodzimy teraz do Volviego. Też sobie zrobimy tutaj całą zabudowę po kolei. Ale też zawsze lepiej zacząć od góry, żeby sobie ustawić ten dystans. Widzicie, że tu nie ten poziom, tak? Nie. Rozstaw tych belek, ale widać, że jest chyba ok. I tu, bo tutaj znowu będziemy dociskać pasy. Jak już zblokujemy tą deską, to już nie przesuniemy tego pionowego filaru. Żeby wsadzić, dogiąć, czy nie? Uda się. Oczywiście tak, teraz już sunę na siłę, to nie ma co się łudzić, ja do góry normalnie bym nie podniosła, bo mi tutaj ta klamra od pasa blokuje, więc ja po prostu będę na rozładunku, tak pościągam wszystkie u góry, tutaj to rozepnę, zluzuję i to normalnie wyciągnę bez problemu. Aha, to będzie problem. Nie taki problem. Taki problem, że ta klamra jest blisko tego, więc zostaje mało tak naprawdę miejsca na odgięcie, bo normalnie to bym zakładała tu pierwsze i suwała tamtą stroną. A tak to spróbujemy oczywiście, ale kiepsko to widzę. No. Nie ma jak. Nie ma po prostu jak. Jakbym tak zrobiła nawet, że tutaj troszkę, to mi po prostu nie wejdzie. Wielkim górą. Teraz jedynym rozwiązaniem byłoby założyć pierwsze tu i to odgiąć i wtedy do tego wyciskać, ale wiem z doświadczenia, że jest strasznie ciężkie. Nic. Po prostu tutaj nie będzie. Nic nie zrobimy. Mocno dopniemy i od tego jest też pas, żeby zabezpieczyć. No i co? Opuszczamy wielebny dach. Jak pójdzie, to ja nigdy nie wiem. Pójdzie jak pójdzie. No nic na razie nie siadło. Idźmy na drugą stronę, naprzód. Trzeba zawsze równomiernie, pół tu, pół tam. A jak nie idzie, to wtedy trzeba myśleć, co tu zrobić dalej. Warum? Spróbować jeszcze tak. Tutaj zapiąć i zobaczyć, co tu się stało. Czy to jakoś nam wymusiło, czy nie. To, co chcemy. Widzicie? Wymusiło. Good. Grzeczna zabudowa. Nie. Zaraz to załatwimy. Może. A no to.
i pięknie. Skończone. No słuchajcie, trochę się dzisiaj napracowałam i mam zawalisty plan. Po pierwsze to tak, płyniemy dzisiaj nie z Trelleborga, tylko z Istad. Przyjazd, już zrobimy tutaj potwierdzenie załadunku, dlatego że terminu 12. Dobrze, tak czy inaczej jedziemy do Istad, ale tak sobie myślę, że parking mam opłacony do 13 dzisiaj, jest 12, mamy duży zapas, więc zrobimy sobie taki myk, że pojedziemy na parking, wykąpiemy się, bo jestem nie najświeższa po tym rozładunku i załadunku. I pojedziemy wtedy dalej. Na promie oczywiście można się wykąpać, ale to dopiero w nocy. Więc sami wiecie, gdzie to było? Gdzie była ta stacja? My jesteśmy tu. Tutaj ona była. No właśnie, tak mi się zaś zdawało, że mamy ją po drodze. Także jedziemy, wykąpiemy się. Mój makijaż pójdzie na marne. Ale za to był przez chwilę. Dobra. No i teraz niestety, ale to piękne spalanie się zepsuje. 20 litrów miałam spalanie z tym tamtym ładunkiem. Z tym ładunkiem będzie większe. To sobie jedno spauzujemy, wstrzymaj trasę, a drugą teraz będziemy jechać. Średnie spalanie Volvim jest 23 litry, takie długie, długodystansowe. Dokumenty mam, nie? Nie, gdzie mam dokumenty? Tu sobie podpisywałam, ale to człowiek czasami potrafi gdzieś zostawić. Dobra, widzę, że trasa do Göteborga jest już zaakceptowana, dokumenty przetworzone. Także teraz możemy jechać sobie już spokojnie. Trochę o tą pieczątkę się martwiłam, bo w każdym innym wypadku bym się wróciła. Znaczy, że jest pieczątka, a nie ma podpisów. W każdym innym wypadku absolutnie bym nie pojechała, natomiast tutaj jest aplikacja, jest podłączony GPS, są trochę inne warunki tych transportów, więc tak sobie pozwoliłam zaryzykować. Aha, czyli tam jest takie pobocze, gdzie można pewnie spać. Już teraz widzę. Bierzemy moją torbę pod prysznic. Czyli wszelki wypadek wezmę sobie jeszcze zdjęcie tego swojego papieru, co tu u nich dostałam. Widzieli, że jestem do pierwszej opłacona i trzeba przyznać, że nazwa przyciąga uwagę. No dobra, to zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Oj, jaki malutki. Fajnie, że jest. Zawsze po prostu, żeby był najgorszy, to i tak dalej trzeba się cieszyć, że jest. Natomiast no jest malutki, nie? Co to ukrywać. Ale jest. Wszystko fajnie, tylko nie ma gdzie suszarki podpiąć. No zazwyczaj to tutaj się da wpiąć, ale widzicie? Tutaj byli na tyle cwani. Tylko taki kabelek zrobili. Tu suszarka też podpięta tego, więc no nigdzie się nie da po prostu podpiąć suszarki. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Swoją drogą, to takiego zamka też w sumie w życiu nie widziałam, żeby na klamce było wciskania pin nieźle, nie? Może w toaletach są gniazdka? No, też nie ma. Nie ma nigdzie. To dość dziwne, bo w zimie tam przy stolikach się suszyć, gdzie ludzie jedzą, też dziwne. No dobra, więc generalnie to mnie namówiliście na pizzę. Nie namawialiście? Jak nie. Tak ostatnio, od dłuższego czasu myślałam o tym, żeby zjeść sobie Pizza Hut. No i bo tak generalnie to mi się zdaje, że w Kanadzie jeszcze ostatnim razem jadłam Pizza Hut i zapomniałam, jak smakuje. Myślałam sobie, że fajnie by było zjeść. No i patrzę, jest. No i wczoraj widziałam, że już jest. Wczoraj też jadłam. Tu są gniazdka. Myślicie, że to by był przypał tutaj włączyć suszarkę?
tu Volvi. Dziewczyna przyjechała. Bardzo dużo tu dziewczyn jeździ. I też dużo elektryków tu jeździ, wiecie? To na Volvo dużo elektrycznych. To jest w ogóle stacja ładowania elektrycznych ciężarówek tutaj. A dziewczyny w Skandynawii, powiedzcie mi, jak wy suszycie włosy? Tak rzeczywiście ta chama przy tych stolikach gdzie się je, czy jak? Czy to tylko tutaj było tak, że nie było? Mnie to zawsze interesuje, jak się pracuje, jak jest tak dużo dziewczyn w takim męskim świecie, bo rozmawiałam raz z koleżanką, co pracuje w kopalni, właśnie tutaj w Szwecji, na północy, też na ciężarówkach. Mówiła, że 50% kierowczyń to są właśnie kobiety. I się pytałam, czy jak fajnie jest, że tak tyle was jest. Ona powiedziała mi, że są tak wszystkie wredne dla siebie. Każda tak każdej po złości robi, jak tylko może. Tak wilkiem patrzy, że powiedziała, że wcale nie jest fajnie. I to nie, że w Polsce, tylko w Szwecji. Ja jestem ciekawa, jak to właśnie by było w takim czymś. No i za chwilkę wyschną, a ja tu w międzyczasie co? Trzeba się znowu malować. Kurczę. No dobrze, tu już zrobione. Włosy dosyć mocno podeschły, więc z tyłu jeszcze nie do końca, no ale trudno. Jest za 5:01, więc za chwilkę mi już brama się nie otworzy. Więc tak to sobie zrobimy, nakręcimy. Tak po kilku godzinach ściągnę i też będą ładne. Się zdaje, że nawet tak jak one sobie same dosychają, jest ładniejszy efekt niż suszenia suszarką. Natomiast wiadomo, że suszarką raz, dwa i zrobione. To wy przy międzyczasie, jak możecie, to szykujcie pin do bramy, bo przedtem wam podawałam, ale w sumie nie pamiętam jaki. Kto pamięta jaki był pin? Muszę wam się przyznać, że mam taki straszny bałagan w aucie, że ja naprawdę się modlę, żeby mi tak żadnej kontroli nie ściągnął, bo będzie mi wstyd. Naprawdę mega wstyd. Ale jak już człowiek wraca do domu, no to już no widzicie, co u mnie z tą łóżkiem. Wszystko pościągane. Dajcie sobie, dobra. Skoczymy sobie. Bramo, otwórz się! 25, 71, 25, 71, 25, 71. Good! Otwieraj się, otwieraj. Co ci tak to idzie niemrawo? Malmö i to jest nasz kierunek. Zawsze myślałam, że to jest Malmö, a to jest Malmö. No i tam przed nami w oddali, tak prawie że na wprost, lekko po prawej, widzicie teraz słynny most. Volvo często wykorzystuje go w swoich reklamach. Taka ciekawostka, jak się tutaj jeździ szwedzkimi drogami, to można zauważyć, że jest tutaj bardzo dużo starych samochodów. Starych oczywiście w cudzysłowie, bo takich powiedzmy, nie wiem, 8-letnich na oko, 10-letnich, 5-letnich. W sensie, że nie widać aż tak bardzo dużo nowych samochodów, jak na jednak bogate społeczeństwo, więc nie wynika właśnie z tego, że oni tak nie kupują bardzo często nowych samochodów, z tego, że oni są tutaj biedni, tylko z tego, że oni mają takie podejście, że jak stare działa, no to po co sprzedawać i kupować nowe. Więc taka ciekawostka.
Ja swojej Skody tak samo do tej pory, widzicie, nie wymieniłam. A jest z 2018 roku, czyli już będzie mieć 7 lat. Więc pewnie można by ją było sprzedać i wziąć kolejną już sobie w leasing. Natomiast po co? Ja w ogóle nie mam takiej potrzeby. Ani mnie nie jarają nowe samochody osobowe. Mnie tylko ciężarówki jarają. A osobówki to... No dobrze, mam już bilety, jestem zameldowana. Na nieszczęście poszłam do toalety. I tam obok toalety jest sklep z pamiątkami. No i 2 kubki kupiłam, bo mi się podobały. W sumie to nie mam nic ze Szwecji. No w sumie Volvega mam ze Szwecji. Okej. Jakbyście kiedyś jechali pierwszy raz z Istad, płynęli, to patrzcie, taka jak ten man wjechał, to tak się wjeżdża i tu po lewej stronie jest taki duży parking. I tam sobie trzeba zajechać. I jak się tam zajedzie, widzicie? Tam gdzie on zajechał, o, mikrotransy. To wtedy trzeba sobie iść, obczaić te flagi. Tam gdzie są flagi, widzicie, jest Paul Ferris. Tam trzeba iść po bilet. Tam jest Volvi. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zajc, Ariel Karp, Alex Mici, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Fab 3875, Tosio Oki,